Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion 360 Tips and Tricks. W dzisiejszym wideo chciałbym zaprezentować Państwu rozwiązanie problemu jednego z naszych klientów i przechodząc już do tematu. Kupując subskrypcję Fusiona 360 możecie Państwo sobie legalnie zainstalować to oprogramowanie na 3 różnych komputerach. Oczywiście nie wolno z niego korzystać równocześnie, ale jak najbardziej możemy pracować w trybie. Pracuję sobie na komputerze służbowym, zamodelowałem taki detal, zapisuję, zamykam Fusiona, przychodzę sobie do domu, odpalam sobie Fusiona na komputerze domowym, loguję się swoimi poświadczeniami i otwieram sobie ten plik, jako że Fusion jest narzędziem chmurowym, które przechowuje pliki w chmurze. Bez problemu mam dostęp do mojego pliku, nad którym pracowałem w firmie i mogę dalej kontynuować pracę na innym komputerze. Pojawia się jednak problem z bibliotekami. Biblioteki, w szczególności jeżeli chodzi tutaj o moduł Manufacture, takie jak biblioteka narzędzi czy biblioteka szablonów, o których mówiłem na poprzednim wideo z serii Środa z Fusion 360, te biblioteki przechowywane są lokalnie. I teraz, jeżeli my takie biblioteki stworzyliśmy sobie na komputerze służbowym i przyjdziemy do domu i chcielibyśmy zacząć na przykład projektować tutaj program na obróbkę tego detalu, no to niestety nie będziemy mieli dostępu do naszych narzędzi. Proszę zobaczyć, jak ja wejdę tutaj w Tool Library, to mam tutaj lokalne biblioteki. Te lokalne biblioteki zapisane są na komputerze, na którym ja właśnie w tej chwili pracuję. Czyli jak zaloguję się na inny komputer, tych bibliotek nie będzie. Jest właśnie bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Można włączyć sobie biblioteki chmurowe, czyli przechowywać te biblioteki tak samo jak pliki w chmurze Autodesku, dzięki czemu niezależnie na którym komputerze się zalogujemy, będziemy mieli do nich dostęp. Żeby włączyć biblioteki chmurowe, wchodzimy w awatar w prawym górnym rogu, preferencje. Po lewej stronie wybieramy opcję Manufacture i druga opcja Enable Cloud Libraries. Włączamy Apply OK. Proszę zobaczyć, że jak ja teraz wejdę sobie w Tool Library, to włączają się moje biblioteki chmurowe. Oczywiście ja już tutaj miałem wcześniej jakieś biblioteki, stąd w tej chmurze coś się znajduje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć sobie tutaj nową bibliotekę Fusion Wednesday, tak, od środy z Fusionem sobie zrobimy. I teraz mogę wypełnić tą bibliotekę narzędziami, czy to kopiując jakieś narzędzia z biblioteki Fusiona, czy na przykład kopiując jakieś narzędzia z biblioteki, która już istnieje. Zaznaczę sobie z Shiftem wszystkie narzędzia, Ctrl-C, Fusion Wednesday, Ctrl-V i już mam wypełnione te narzędzia. Oczywiście, jeżeli biblioteka byłaby bardziej skomplikowana, można też bibliotekę, na przykład tą prawy klawisz Export Library pokazuje, gdzie bym chciał sobie ją zapisać. Zapisz. I w Cloud prawy klawisz Import FW pyk. No niestety przez duplikat się nie da. Ta opcja importu i eksportu to też jedyna opcja na wypadek, gdybyście nie chcieli Państwo korzystać z bibliotek chmurowych, chcielibyście przenieść sobie na inny komputer taką bibliotekę, no to zgrywamy taki plik, który eksportowaliśmy na pendrive'a, przenosimy na nowy komputer i mamy już bibliotekę na nowym komputerze. To samo dotyczy się bibliotek, jeżeli chodzi na przykład o szablony. Proszę zobaczyć, teraz tutaj też pojawił mi się folder z bibliotekami cloudowymi i znowuż mógłbym tutaj eksportować sobie niektóre te szablony, później importować, ale akurat tutaj w przypadku szablonów jest to prostsze, wystarczy je przeciągnąć i proszę zobaczyć, że te biblioteki pojawiają się w nowej zakładce. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to byłoby na tyle. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo filmy z Fusiona będą pojawiały się co środę. Pozdrawiam. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.